Cześć, z tej strony Ola i Tomek. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny dzień naszej przygody w Australii. Obudziliśmy się na pięknym kempingu, gotowi na pełen wrażeń dzień. Przed nami śniadanie, pierwsza wyprawa do tajemniczych tuneli kolejowych, a po drodze spotkanie z australijskimi zwierzętami. Nietoperze. Hello. Whoa. No to zaczynamy. Obudził nas skrzekot tych ptaków. Tomka obudził nasz budzik. Ale jeszcze muczenie krów nas obudziło. Ty właśnie, skąd to muczenie krów? Gdzie są No przecież krowy? są krowy. Jak żeśmy wjeżdżali, tylko była jedna za płotem mały cielak biały i obły. A, Zapomniałam był o cielak, nich. zapomniałem Ja o tym. zapomniałam też o tych krowach. Tak zaczęłam murczeć, co mi się przypomniało. Wiesz, co tam siedzi? Gdzie siedzi? Tu, to białe? No. Eskortujemy ją. O, uciekła. I tak się ustawiliśmy. To będzie fire pit. Tu jest takie są wspólne ławki. Ławki, stoły. To pokażę wam grzyby. To takie grzybki. Nie mam pojęcia, czy jadalne, czy trujące. Nie wiem, czy w Australii jest kultura zbierania grzybów. Może nie być. Tu już jest płot, obozowiska. Tam jest toaleta, ten mały domek. Nawet trochę jest ludzi, ale musicie pamiętać, że dzisiaj jest śmigus dyngus, poniedziałek. Chyba trzeba pewną rzecz wykonać, nie? Czekaj, podtrzymaj na chwilę kamerę. Śmigus dyngus. No ale śmieszne. Ty, a rzeczywiście się śmieję z dyngus. No to sobie nagrabiłaś teraz. Mamy 20 litrów wody, nie? Dobra, to pora wstać. Chyba najpierw zrobimy sobie śniadanko, a potem pozwiedzamy obóz, nie? Poranek. Wszyscy już wstają. Ranne ptaszki. 7:30. Zaczyna delikatnie kropać deszcz. Wszyscy się zbierają powoli. Całowisko dla nas. I trochę pada. Jest taki trochę klimat deszczowo-namiotowy. Będziemy zaraz robić jedzenie, także pora się rozkładać. Morning. Poranki na kempingu zawsze są wyjątkowe. Słońce wschodzi, ptaki śpiewają, a przyroda budzi się do życia. Zaczynamy od przygotowania śniadania, bo czeka nas długa wędrówka. Jesteśmy tu. Jak sobie siedzimy. A tu kapie. Muszę iść po jabłko. Dobra, udało nam się wejść do samochodu. Trochę się musiałem ścisnąć. Tutaj mamy coś. Mamy tutaj. Tu podejrzewamy, że tutaj są jabłka. Ale dobra, może być. W zastępstwie jabłka może być gruszka. Przejdziemy się jeszcze potem po tym obozowisku, trochę pokażę wam, gdzie są krowy. Oj, trochę zniknęły. Chyba ktoś krowy zabrał, chyba rzeczywiście ci państwo, co widzieliśmy. Popatrz, nie ma żadnej, a oni chodzili tam za płotem z psami. I o takie psy ma na pace. To chyba on jest od tych krów. W ogóle się nie boją. Szykujemy się do mojej podróży. Idziemy zobaczyć, jak wygląda okolica. Jesteśmy przygotowani na słońce, deszcz, wiatr i suszę. Na suszę też? Mamy wodę. Ciekawe jest to, że jak nie macie wydrukowanego pozwolenia, że tu jesteście, ale macie wykupione, to możecie te dane tu wpisać ręcznie i powiesić na swoim samochodzie albo przyczepie, że jak strażnicy będą sprawdzać, to żeby wiedzieli, że jesteście tu legalnie. I tutaj jest instrukcja, gdzie to zawiesić, na przykład jak macie namiot, a tu dodatkowo jest cała mapka. My stoimy dokładnie tutaj między
tą ławką, a tym firepitem jesteśmy tu. No dobra, to gdzie chcesz się zobaczyć tam, gdzie krowy były? One tutaj na tym polu sobie hasały i jedno właśnie brykało i tu stało przed taki biały, malutki, młody cielaczek. I jak ten cielek sobie poradził z przejściem przez to? A, no tak. Sprytnie. Albo jakoś tędy może przeskoczył, tak się wywalił. Myślał, no już trudno. Bo tu jest taki od błota i może dla krów też. To się zna na krowach, czy krowa przez to przejdzie. Patrzcie, tam pieski pracują, pomagają. Pilnują, żeby szła, nie? Tak, Ją goni. no. O, kaktus! Patrz, jak śmiesznie, kaktus w lesie. No. I taki ładny. Malutki. Weź go tak do kamery, Tomek, tak pogłaskaj, tak dobry kaktus. Dobry kaks. Au! Nabrałaś mnie. Myślałam, że to maliny, tak z daleka wyglądały. A może dopiero kwitną i jeszcze ich nie ma. Po śniadaniu ruszamy na małą wyprawę w stronę starych tuneli kolejowych. O, tu jest ten rail trail. Idziemy zobaczyć, jak tunel wygląda. Ile tak będziemy szli do tego? Nie mam pojęcia. Kilometr, 2 kilometry? Tak na mapie to 2 kilometry, to bym malutko powiedziała maksymalnie. Coś takiego. Czy to mrowisko? Takie duże? Nie wiem. Tak. Ale... Te mrówki też są duże. Ktoś zgubił rowerek, bo ozdoba. Ozdoba, bo cały na zielono. Te zielone rowery, które tu znaleźliśmy, to dość dziwny widok. Ale hej, to Australia, tutaj nic nie dziwi. O, wiatrak. A tutaj podkowy goni, jak się przyjrzysz. Okazuje się, że musimy zawrócić. Chyba poszliśmy w kierunku miasta, a nie w kierunku tunelu. Nie jesteśmy pewni, ale zawracamy i spróbujemy skręcić za chwilę w jedną z bocznych odnóg. Zobaczymy, co tam będzie. Wróciliśmy się, nie wiem, może z 200 metrów. Jest taka odbijająca w bok droga. Podejrzewam, że to może być droga, którą musimy iść. Nie jesteśmy pewni. A, i to może tam, gdzie był ten rowerek, to był rozjazd. I szczałka w tą stronę. Wygląda na to, że rowerki były drogowskazem. Szliśmy wzdłuż starego traktu kolejowego i po chwili wkroczyliśmy w malowniczy wąwóz. Ale wąwóz Ciekawe, nie? to wygląda jak wycięty. Nienaturalny. Ale patrz, jakie tutaj z kamieni. Osuwisko. Znowu mrowisko, jeszcze większe. Tutaj były tory. Tak. O, czy tu tak sobie jechała kiedyś kolejka? Między tymi wzgórzami. Skoro już jesteśmy na starym trakcie kolejowym, czas powiedzieć o nim kilka słów. Trakt jest częścią historycznej linii Monto, powstałej na początku XX wieku. Linia ta służyła głównie do transportu węgla i produktów rolnych. To trochę niebezpieczne, tak można się zagapić, jechać szybko i w to wjechać. Tu rowerem na przykład. O, Przechodź już. Taka sprężysta konstrukcja bardzo. Tomek zepsuł płot, uciekamy. A tam toaleta na środku niczego. Bo może stąd to samochodem możesz podjechać i zaparkować do tych tuneli. A my jak nie Australijczycy na nogach. I tam krzesła. To rzeczywiście toalety na środku niczego. Jakby ktoś miał śmietnik. Tam mikrofon, jakiś taki. Ojejku, i takie krzesła wyrzucili. To ty się napij, a ja pokażę z bliska rowerki i obejrzę je. Jak tu wystylizowane, patrzcie, nawet torebka zielona. Ciekawe, że ktoś tak przygotował. Ten najlepszy. Ten ma misia zielonego. Misiaczek.
Tam kolejne. Tu jest taki maciupki. Taki wiecie, żeby tylko odpychać. A, tu jest napisane 700 metrów. Za tym płotem do pierwszego tunelu. Potem 5 tuneli blisko siebie są. I ostatni tunel 1,7 km. To spoko, damy radę. A któż tu jedzie? Zobaczymy. Chłopaki. Nie jestem pewna, czy przyjeżdżają, czy się zastanawiają. Dobra, my sobie przyjdziemy. Idziemy do Tomka. A oni niech se kombinują. Może się zastanawiam, czy to te tunele. Hello. Myślicie, że on ma 4x4? Czas ruszać dalej wzdłuż dawnej linii kolejowej. Tę trasę można pokonać pieszo albo na rowerze. Wybór należy do Was. Hello. Hi. Thank you for helping keep our accessibility trail tidy. Czyli jak poczujesz, że jest nieporządek, to możesz posprzątać, jak masz taką potrzebę. Zbliżamy się do pierwszego tunelu. I czemu ja przodem puściłem? Ola jedzie przodem. Ola będzie sprawdzać teren. Jest naszym skautem. Tu jest teraz 5 tuneli, jeden po drugim. Czekajcie, bo chciałam wam pokazać, jak wygląda wejście do tunelu. Nie wiemy, o której godzinie będzie jechał pociąg. Będziemy jechać rowerzyści czy pociąg? Zabite dechami przejście. Ciekawie skonstruowane. Imponujące. I wychodzimy z tunelu. I za chwilę kolejny. Ale ma taki plan. Schować w głuchy telefon w tunelu. Masz piękne oczy. Dosyć wysokie do tunela i duże, ale to w sumie pociąg taki normalny. To by się nie zmieścił tutaj, nie? No to musi być wąskotorówka. To jest trzeci. Mamy iść w stronę światła, bo ja już nie wiem, jak to leciało, iść czy nie iść. The lookout. O, w połowie tunelu. Look up. Spójrz do góry. Więc spojrzymy. Nie toperze. W jednym z tuneli czekała nas niespodzianka. Nietoperze. Na szczęście były spokojne, ale lepiej nie robić za dużo hałasu. O, jaki widok ładny. Może jednak chcę się tu przejść tym kilometrem. Postanowiliśmy przejść aż do ostatniego tunelu. Widoki były tak piękne, że nas zachęciły. Rzeczywiście spadające głazy. Tam było ostrzeżenie, uwaga, spadają kamienie na odcinku 7 kilometrów.
Powoli zbliżaliśmy się do ostatniego tunelu na tej trasie. Choć linia została zamknięta w latach 2000, dziś pełni rolę malowniczego szlaku turystycznego. Szlak mierzy 160 km i jest częścią Brisbane Valley Rail Trail. Jak sami widzicie, pełen jest pięknych krajobrazów i inżynieryjnych perełek, takich jak stare mosty i tunele. Fajnie ten wąwóz, jak nie jest taki zarośnięty trawą, to taki nawet przyjemnie wygląda. W dobrym towarzystwie prawie 2 km od jednego tunelu do drugiego minęło nam jak mgnienie oka. I już to było 2 kilometry. Łatwizna. No zobaczymy co w tym tunelu. Ostatni tunel. Najmniej dostępny. I najbardziej niebezpieczny. W ostatnim były nie krwiożercze nietoperze, a w tym, no zaraz się przekonamy. Ty, ten jest chyba najdłuższy, bo nie widać końca. O, rzeczywiście. W każdym z tych tuneli było widać drugi koniec. A w tym jest tylko ciemna, czarna dziura. Dwójka nieokreślonych eksploratorów. Tylko kamera po nas zostanie. Nazywam się. O nie, nie, to jest zakręt, to był zakręcony. Buu! Doszliśmy. To już zarośnięte bardzo. No i to tyle, jeśli chodzi o szlak tunelowy. Patrz na to, patrz Ola, pajęczyna. Co takiej pajęczynie łazi? Po krótkiej chwili Tomek poznał odpowiedź na to pytanie. W drodze powrotnej natknęliśmy się na olbrzymiego pająka. Idziesz sobie drogą, a tu siedzi pająk. Pająk wielkości wiewiórki. I ma tam pajęczynę na pół drogi. Ale najlepsze jest to, że w tunelu właziliśmy w pajęczyny. I co chwilę jakiś pajęczyn. Skąd to się bierze? Co to jest, nie? Ja się już boję wracać. No, niezły okaz. No nie skoczy, nie? No co to? Dobra, mamy genialny pomysł. Spróbujemy podejść bliżej tego pająka. Tak blisko, jak się tylko da. Jedynego, czego się boję, to że przeskoczę na kij i zacznie biec w kierunku mojej dłoni. Wtedy niestety będę musiał was wyrzucić. W Australii są też skaczące pająki. Nie mogę go znaleźć. Gdzie on jest? Teraz go widać. O! Tu. Ale wielki. I jak Ola? Nie wiem, czy mogę podejść bliżej. Hello. O! Nie. Dobra. To był dowód na to, że to był prawdziwy pająk. Dobra, bo on się na mnie chyba czai. Zabawy z czarną wdową. Nie no, nie chcemy go stresować. Idziemy. Jak wrażenia z pająka? Spoko. Tam już sznurek much nanizanych jedna obok drugiej. Podsunął się, ale nie aż tak super bardzo, nie? Nie chciałem tego biednego zwierzaczka zestresować. Jeden się kończy, drugi się zaczyna. Dotarliśmy z powrotem do skrzyżowania i tym razem wybraliśmy już dobrą drogę prowadzącą do obozu. Tu ma fiksację z rowerami, nie? Ale to trochę niepokojące jednak, trzeba przyznać. Takie jak drzewo z lalkami, z głowami lalek. Pierwsza scena niezłego horroru. Zobacz, to lepiej. Upiorne drzewo. Po drodze spotkaliśmy jeszcze jedno leśne zwierzę. Zgadniecie jakie? O, jak podeszła blisko. Czekamy. Ale rzeczywiście chodzą. Chodzą samopas. Chcesz zmienić zdanie na temat tego, czy się boisz kurczyny? Nie boję się ciągle. Myślę, że ma bardzo ładny kolor. A to byczek. Ten wygląda jak byczek. O.
Mądra krowa. Ale się spłoszył z niczego. Zamiast krótkiego spaceru do tuneli, przeszliśmy tego dnia aż 10 kilometrów. Było super, ale teraz czas na odpoczynek w obozie. Ura! W domku. A co tu się wyrabia? No dobra, no mamy trochę ognia. Mamy ogień. Jakiś tam ogień mamy. Szybko rozpaliłeś. To są trociny, biurki nasączone woskiem. I jedna taka wystarczy. Tomek jednej użył i się rozpalił ogień. Także bardzo fajne. A i zostało nam jeszcze tyle drewna. Ile wyjąłeś to? Ze 2 na razie 3. Czas wyciągnąć żeliwną patelnię. Chcemy ugotować coś na ognisku. Ta patelnia idealnie się do tego nadaje. Dobra, to spróbujemy ugotować steka z sosem, z ogórkiem kiszonym i z chlebem. Taki plan. Zaraz spróbujemy zrobić jedzonko. Zaimprowizowana kuchnia. Działa. Czekamy na Olę. Ola przygotowuje steki. Mięsożerca. Nie czeka na to, że będą zrobione. Tylko rzuca się. Surowe. No, ale uwielbia surowe mięcho. Krew. Robi swoje. Kolejny. Update z gotowaniem. Tak się zrobi, zaraz zobaczymy, czy jest smaczny. Jest tutaj pod taką kołderką. Głównie po to, żeby soki puściły i żeby nie ostygł. A dodatkowo jeszcze tu mamy wrzucony sos i on się podgrzewa. Patelnia się sprawdziła. Naprawdę była świetna, nagrzała się w sekundę. Więc będziemy jej próbować używać w przyszłości i gotować różne rzeczy. Na razie steka. Chcieliśmy sobie takie mango z cukrem. Tomek ostatnio się tym zajada. Dodatkowo to taki ryżowy suchar. Tutaj jest ścięte drzewo, z którego można sobie brać drewno. Tak. Przeżarty chyba przez trybuty, no? Zobacz, takie. Pokaż. To dlatego oni to drzewo Ścięli. ścieli, bo ono po prostu było chore. Jak to nam się zapali, to przyniosę jeszcze większy konor i dam go jeszcze dalej na górę. I Tomek dorzucił takie szczepy, które były dostępne tutaj w parku. Te i te. Patrzcie, ile z tych mrówek z tego wyłazi. Cieszymy się, że już jedzenie wyjęliśmy, bo tak myślimy, że mogłyby przebiec na patelni. Pokażę wam tylko krowy, jak blisko podchodzą. Dopiero teraz je widać. Idę krowy pokazać. Krowy są czadowe. Dzień dobry. To jest chyba cielaczek. Kilka słów do kamery. Dziękuję bardzo. Tylko kabury zaczęły się śmiać. No i tak sobie tu wcinają. I patrzcie, tu jest płot. A tu już jest droga do campsite'u. Jak ta wcina przez płot, aż klęczy, żeby tylko zjeść. To jest łakomstwo. Głowę wsadziła pomiędzy. Nie chcę jej wystraszyć. Spróbuję przybliżyć. Nie chcę wystraszyć, bo ma głowę między jednym drutem a drugim. Tu jest drut kolczasty. Niesamowite. Że jej to nie kuje. No musi jej nie kuć, skoro aż się na to opiera. Wracamy do Tomka, umyjemy talerze, które zostały ze steka i posiedzimy sobie. Chyba nic już nie będziemy robić za bardzo. Ładnie pachnie. Żywicą trochę zaczyna pachnieć. Słyszycie te krowy? Strasznie muczą.
Jestem w samochodzie. Zakładam zasłonki. Patrzcie. Mały kangur. Albo jakiś inny gryzoń. O nie, uciekł. Nie wiem, czy go widać. Chyba go widać. O. Jaki ty jesteś śliczny. To jest taki mały kangur. On nam wczoraj przebiegł drogę. Ale świetny. O, uciekł. A tutaj jest nasza latarnia. Te małe australijskie torbacze, które podeszły do naszego obozu, są ciekawskie, ale bardzo ostrożne. To idealne zakończenie dnia i zakończenie tego odcinka, ale nasza przygoda jeszcze się nie kończy. W kolejnym filmie spotkamy przyjacielskiego strażnika przyrody, a także po raz pierwszy weźmiemy kąpiel pod przenośnym prysznicem. Jeśli nie chcecie tego przegapić, pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i zostawić komentarz. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Jeśli podobał Wam się ten film, podzielcie się nim ze znajomymi. To ogromnie pomaga w promowaniu naszego kanału. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa!